Ulica Bagno jest ulicą, która na pewno nie ma charakteru wielkomiejskiego. To jest jeden wielki bazar. Są tak zwane pociejowe, czyli różne bazary, gdzie znajduje się cała masa sklepików czy straganów, ale też sklepów, które zajmują całe budynki niskie, jednopiętrowe, z poddaszami, ale aż pod te poddasza są sklepy z jakimiś starymi meblami, z jakimiś starymi używanymi rzeczami. Wchodzimy na podwórka, wchodzimy na pierwsze podwórko pod jedynką, znajdujemy się na bazarze Ulricha. Na bazarze Ulricha jest jedna taka staruszeczka, bardzo drobna, która jest matką największego bandziora w całej okolicy, Motełę Blacharza. Motełę Blacharz jest w zasadzie mafiozem, ale niesłychanie wybuchowym. Właściwie trudno jest przewidzieć jego zachowanie. W każdej chwili może wyciągnąć majchraj i rozpróć komuś brzuch. Wszyscy się go boją. Boją się też ci, którzy należą do jego bandy, ale Moteł Blacharz sam się boi jednej osoby. Właśnie boi się tej kruchej staruszeczki, handlarki z bazaru Ulricha. Gdy ona go szuka, gdy ma do niego jakąś pretensję, w panice stara się gdzieś schować, uciec, bo wie, że dostanie popysku. Strasznie się jej boi. Jak ja patrzę na tą Warszawę dawną, przed I wojną światową, to widzę takie miasto złożone z pewnych komórek, które nie do końca przenikają się. To znaczy świat żydowski i polski przenika się owszem, ale na pewno nie ten świat hasycki. Świat hasycki jest światem zamkniętym. Tak samo jak świat Rosjan będzie światem zamkniętym. Czyli Warszawa przed I wojną światową jest miastem wielonarodowym. Czyli jest stolicą Polaków, jest miastem polskim, jest stolicą polskiej kultury. Ale też, o czym może dzisiaj się nie pamięta, była do 1939 roku, obok Nowego Jorku, światową stolicą języka jidysz i kultury żydowskiej. Jest miastem, który jest miastem rosyjskich urzędników, rosyjskiego garnizonu wojskowego, rosyjskich szkół średnich, gdzie można mówić tylko w języku rosyjskim, uniwersytetów rosyjskich. Rosjanie zresztą dzięki działaniom władz też zajmują różne nisze, mają monopol na prowadzenie przenośnych straganów, czyli handel owocami, sprzedawcy lodów są w zasadzie tylko Rosjanami. Inni, którzy prowadzą taki handel, robią to w sposób nielegalny w tym czasie.